Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o oświetleniu, konkretnie tym, które ja posiadam. Ten filmik miał już być zrobiony dawno temu, ale teraz mam większe doświadczenie, bo blisko rok czasu jeżdżę na tym światełku. No i coś więcej będę mógł na ten temat Wam powiedzieć. Może najpierw lampeczkę sobie postawimy tu. Przychodzi ona w takim pudełku. Nic wielkiego, zwykłe szare pudełko, jakaś nalepka. Dlaczego to pudełko jeszcze do tej pory trzymam? Ano dlatego, że gwarancja to jest podstawa, żeby mieć oryginalne opakowanie. I jak ktoś nie widział poprzedni mój filmik o suporcie i gwarancji Garmina, to tutaj u góry powinna Wam karta wyskoczyć. Można sobie zobaczyć. No ale już nie przedciągając, przechodzimy do tej lampki. Jest to lampka od Noga, jest to Kobe MID i co teraz ważne, jest to lampka z homologacją STV ZO. Co to oznacza ten skrót? Ten skrót oznacza nie mniej, nie więcej, że jest po prostu przeznaczona na rynek niemiecki. Jeżeli ktoś z Was ma blisko i jeździ również po polskiej i po niemieckiej stronie, to należy na to zwrócić uwagę, gdyż przepisy niemieckie o ruchu drogowym zabraniają lampek bez tego certyfikatu tutaj. Przybliżę może. Zabraniają, dlatego że po prostu w ruchu ulicznym i drogowym w ogóle w Niemczech zabronione są wszelakie lampki mrugające, migające i tak dalej. Nie można ich po prostu stosować, wiąże się to z mandatem w wysokości chyba 20 czy 25 euro za taką lampkę. I tak to właśnie wygląda w tej lampce. Są trzy tryby. To jest tryb średni, to jest tryb mocny, z powrotem do trybu Eco, powrót. I ona jest taką okrojoną wersją jej odpowiednika, który ma po prostu tam chyba 8 możliwości zmian tego światła, czyli tam może sobie mrugać i tak dalej, i tak dalej. To pewnie wiecie i w internecie na ten temat przeczytacie. Tu na rynku niemieckim, jak ktoś ma blisko i przejeżdża po prostu z polskiej strony na niemiecką, no to należy na to zwrócić uwagę. No i co tutaj więcej mogę powiedzieć o tej lampce? Już patrzymy. Są te trzy tryby świecenia, tak jak mówiłem. Maksymalny to jest 55 lumenów i to jest 3 godziny świecenia lampki. Średni, czyli 37 lumenów i to jest 4,5 godziny świecenia lampki. No i tryb Eco to jest 24 lumeny i 5,5 godziny świecenia tej lampki. I powiem Wam, od początku bardzo się to zgadzało. Nie było czegoś takiego, że świeci krócej czy dłużej. Dokładnie tyle, ile podaje producent. Czas ładowania jej to jest 4 godziny i też zgadza się, jakby można powiedzieć. I tyle, co podaje producent, ta lampka faktycznie świeci. Teraz po około roku czasu jej eksploatacji sprawdzałem właśnie ostatnio i można od każdej tej tutaj wartości odjąć po pół godziny. Czyli jak ja jeżdżę w trybie Eco, to starcza mi ona już na tylko 5 godzin, a nie 5,5 jak było od początku podane. Sobie ją tutaj trochę przyciemnimy. No i co mogę o niej powiedzieć? Uchwyt jest na taki rzep silikonowy. O, jak widzicie, dosyć mocno to trzyma. Tutaj trzeba uważać, jest taki mykes, którego bardzo łatwo zgubić. Akurat teraz po złości on nie chce zejść, ale jeżeli wypniecie lampkę, to jest bardzo prawdopodobne, że Wam zaraz wypadnie. Należy na to zwrócić uwagę. Zdejmuje się ją dosyć opornie. W tą stronę. O, przez taki klik. Tu jest magnes. Tu jest taki cycek, na który ona się tutaj załapała. O, widzicie ten pierdolniczek? O, już mógłby być zgubiony w tym momencie. Sobie go tu odłożę na bok. Tu jest zabezpieczenie tego portu USB. Ona jest na port. Co jest fajnego, no że przychodzicie do domu, wsadzacie ją do kompa i się ładuje. Macie taką jeszcze przedłużkę, którą tu akurat posiadam. Wygląda ona w ten sposób. Podłączacie sobie ją po prostu tak
I na przykład do kompa, jak nie możecie tam gdzieś się dostać czy coś, to jest takie przedłużenie i można pod USB normalnie ładować. To jest akurat spoko. Nie spoko jak dla mnie jest ten uchwyt. No nie wyobrażam sobie sytuacji, że mam go założonego tu na sztycy i ja muszę to wyszarpywać, żeby wyjąć lampkę. Ja tego nawet w ten sposób nie robię. Jest to po prostu założone u mnie na stałe i po prostu podchodzę, odpinam rzepa od sztycy i idę sobie ją załadować. Dopiero w domu się morduje, żeby to, jak ktoś ma obawy, że mu ta lampka na przykład spadnie podczas jazdy i to nie trzyma, no to trzyma i to grubo trzyma i trzeba się napocić naprawdę, żeby to zdjąć. Ja może jeszcze zademonstruję w ten sposób. Dobra, no i ona się tutaj chowa, po prostu robimy to w ten sposób. Hop, i siedzi. Ona siedzi tu bardzo mocno. Ciężko jest. O, w ten sposób to chodzi. Tu trzeba użyć trochę siły, żeby sobie ją wypchnąć z tego uchwytu. No. Jak nieraz zaskoczy z tym magnesem, no to jest grubo. To sobie odłożymy tutaj. Zgasimy ją. Zgaszenie to jest 2 sekundy przetrzymania. Jak chcecie ją włączyć, też nie ma blokadę takiego szybkiego uruchomienia, że po prostu jak raz naciśniecie, czy gdzieś przypadkowo, bo coś tam w podsiodłówce będziecie szukać, nie ma opcji włączyć. Też jest to przytrzymanie, jest tryb najmniejszy, średni i największy. No jest to po prostu okrojona wersja i tutaj trochę nie wiem, jak to do tego podejść. Czy to jest wina producenta, czy to jest wina sprzedawców, bo ja uważam, że lampka, która po prostu jest okrojona o różne funkcje, nie powinna być prawie w tej samej cenie, albo i w tej samej cenie, co lampka, która ma wszystkie te funkcje. No a tak się najczęściej dzieje, że tak jest. Logo tutaj jeszcze producenta, tu jest chyba 170 takich diod, które świecą. Ja nie jestem w stanie ich policzyć. No kąt padania wiązki światła to jest 330 stopni. Fajnie jesteście widziani z boku, z tyłu i tutaj z drugiego boku też. Założymy ten uchwyt. O, jeszcze tutaj powiem, jest taka otoczka, która się świeci rzekomo. Jak zgasicie lampkę, jak się zaświeci na niebiesko, to znaczy, że już jest wyczerpana. W momencie ładowania też się świeci na niebiesko, a w momencie, kiedy jest na fulla naładowana, świeci się na zielono. Tak się akurat składa, że jakimś przypadkiem mam tu ze sobą powerbanka i zaraz Wam zademonstruję, jak to wygląda. Chodź, powerbank. No, nie chcę się poddać, ręce mam też zmarznięte, bo to już jeszcze nie kalendarzowa, czy już może jest, ale już jesień. Zimno jest. No i tak wygląda ładowanie tej lampki. No teraz się tu powinna zaświecić na niebiesko. Ja nie wiem, czy to widać będzie w kamerze, ale uwierzcie mi, świeci się na niebiesko. Jak się naładuje na fulla, będzie się świeciła na zielono. Jak odłączę, może to będzie widoczne. Co ja mogę powiedzieć, jaka jest moja opinia? Moja opinia jest taka, że stosunek ceny do jakości, powiedzmy, że jakościowo jest spoko. Szkoda właśnie, że jest okrojona o te funkcje i uważam, że jest to trochę nie w porządku, że lampka jest sprzedawana w takiej samej cenie, a tania nie jest. Jeśli ja miałbym dzisiaj kupić tą lampkę jeszcze raz, to jeśli będę przejeżdżał i jeździł po niemieckiej stronie, to kupiłbym ją ponownie, bo jest to chyba najmocniej świecąca tylna lampka, jakie mi się udało w ogóle namierzyć, właśnie jeśli chodzi o to, że ma homologację po prostu. No to bym ją kupił. Jeśli bym nie jeździł po niemieckiej stronie, no to na pewno za te pieniążki można kupić lepszą lampkę i raczej bym cerował, nie wiem, tutaj może coś w Bontragera, nie chcę tu jakichś reklam robić czy coś takiego, no ale powiedzmy, da się znaleźć lepszą lampkę z większą ilością funkcji. I ja osobiście mówię, jeżdżąc po tej stronie, to tak, to bym ją kupił ponownie. Jeśli bym jeździł po wszędzie indziej na świecie, to nie kupiłbym tej lampki. Za te pieniążki kupiłbym coś po prostu innego. No tak jest jak jest i tyle. I właśnie teraz sobie zgubiłem
zaczep, który mi gdzieś tutaj upadł. Ale już jakimś cudem się udało go znaleźć, także mówię, jest to trochę problematyczne, bo często gęsto on gdzieś, trzeba sobie go zawsze jak się ściąga czy coś, że mówię, mi jest prościej po prostu odpiąć ten rzep ze sztycy i wziąć całą lampkę do domu do ładowania, niż kurczę kombinować tutaj z tym. Rzep jest fajny, silikonowany, nic tu, fajnie się trzyma to na sztycy, powiem wam, że jak się to dobrze ściągnie, to jest super, ani lampka się nie przestawia, ani nic takiego się z nią nie dzieje, więc jest ok. I to by było na tyle. Zapraszam jeszcze do zobaczenia, jak lampka spisuje się w warunkach dziennych i nocnych, już zamontowana na rowerze. No i tak wygląda moje oświetlenie, jeśli chodzi o dzień. W tej chwili tył jest ustawiony na najniższy poziom, na ten low. W zasadzie na nim tylko jeżdżę. Przód tak samo. Z boku jest widoczny. Może z bliska. W ten sposób fajnie z boku jest widoczna lampeczka, z tyłu to samo. No i tak to wygląda w trybie najmocniejszego świecenia, jeśli chodzi tył i przód. Nie wiem, czy jest to różnica widoczna w kamerze. Być może. Bardzo ładnie, bardzo mocno z tyłu, z boku. No i co? I tak lampka świeci, jeśli chodzi już o zupełny praktycznie zmrok. Jest teraz w trybie Eco, czyli w tym najsłabszym. Myślę, że dosyć widoczne jest to światło. Przełączę sobie teraz na tryb największy. No to sami widzicie. Nie jest źle. Tak to wygląda w całości. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tej lampki, piszcie w komentarzach. I co? Trzymajcie się, do następnego. Cześć.